Część 4. 10. sesji Kamienia Milowego. Moi drodzy, jaka decyzja z waszej strony? Co robicie? Idziemy do cyrku. Idziemy zabrać co nasze. To znaczy, Znaczy zabawę w cyrku. To znaczy idziemy do namiotu tej kowalki. Jakiś w namiocie w sensie cyrkowym. z kim? Bo ty, Nel, poszłaś jako pierwsza, więc... Tak, więc oni muszą najpierw po mnie przyjść i mi w ogóle to powiedzieć, więc... To złapaliście się po drodze. Złapaliście się po drodze wracając, jak Nel wracała. No to widzisz Ruwena przygnębionego i zarazem wkurwionego i przeklinającego jej imię pewnie w myślach. Nie wiesz tego, ale domyślasz się, o co chodzi. Bieda, bieda, bieda. Rozumiem, że się nie udało. Opowiemy ci wszystko, jak już pójdziemy, jak już usiądziemy w cyrku. Ruben? Chyba, że ty chcesz się tym podzielić, Ruben, teraz. W każdym bądź razie kobieta jest, powiedzmy, złodziejem. Jej wyroby są kompletnie niewarte pieniędzy. Oszukała Lloyda na typ tarczy, który sprzedała i jakość wykonania. Chcieliśmy zamienić tarczę, ale jeszcze kazała dopłacić. Rozumiem, że chce... Możemy tam iść. Ja się nie znam na włamywaniu. Ja też nie. Ona już poszła. Ale możemy improwizować. To jest niezgodne z moją religią, żeby kraść. To będziesz stać na czatach. Ty nie musisz do tego przykładać ręki. Zawsze możesz stać na czatach. To już będzie zgodne z twoją religią, bo po prostu będziesz nas ochraniać. To racja. Dobra, chodźmy, zanim zacznie się, mamy pewnie jeszcze z pół godziny. Zobaczmy chociaż, co da się zrobić. To się pospieszmy. To idziemy szybkim chodem. Po drodze jeszcze ustalamy mniej więcej plan działania. To jak będziemy to robić? Rozumiem, że to zwykła wymiana tarczy. Tak, tylko warto byłoby ukryć tą, co oddajemy. Żeby nie zobaczyła na pierwszy rzut oka. W takim razie, nie wiem, Ruben, ty się znasz na tarczach, możemy razem wejść do środka. Lloyd, jak mówiłam, będzie patrzył, czy nikt nie idzie. Wejść, ale mamy jak wyjść. Mówiłeś, że masz jeszcze trochę liny. 2 metry, ale... Ile to 2 metry? Możliwe, że wystarczy. Zawsze mogę zostać, ty wejdziesz do środka i po prostu cię wyciągnę. Zobaczymy, może da się wejść po prostu przednimi drzwiami, cholera wie. To jak chcecie to zrobić? Poprosiłbym o dokładny opis, jak to wygląda. Ja również. Okej, słuchajcie. Ten budynek otaczają drewniane ściany. Na tych ścianach nałożony jest materiał niczym namiot z powbijanymi różnymi takimi kółkami, żeby utrzymywać naciąg tak naprawdę tego namiotu. Od góry jest taki trójkątny daszek zrobiony w sumie z tego materiału. Co mogę wam więcej powiedzieć? Pomieszczenie ma około 10 metrów kwadratowych. Jest bardziej w kształcie prostokąta, no ale też takie bardziej kwadratowate, bo w sumie może 4x8. Czyli jedyne dostępne wejście jest z góry. Od przodu tak naprawdę, ale tam jest zamknięte już wszystko. W sensie Na kłódki. Drzwi, no. Mhm. Bo ona na ogół, słuchaj, to jest takie, jak masz mniej więcej, to jest takie dwudrzwiowe, że otwierasz to na oścież i ona na tych ściankach też wieszała różne rzeczy, jakieś tam
najładniejszą broń i to jakby, jak masz wejście do jakichś magazynów, że one są takie dwudrzwiowe, to nie jest jak drzwi, że naciskasz klamkę czy coś w tym stylu, tylko takie, wiesz, jak, nie wiem, stodoła na przykład. Mhm. No i od góry materiał się zbiega, ale wydaje się, jakby tam dało się coś podziałać. Mogę cię podsadzić, Nel. Zobaczysz, czy da się wejść i wyjść, jeszcze nie wchodząc. I to jeszcze powiem wam wysokość. Wysokość też jest istotna. Wysokość bym ocenił gdzieś na 3,5 metra. Czyli 2 osoby są potrzebne. No, czy ktoś jest dookoła nas? Czy ktokolwiek jest na ulicach? Ulice są puste. Jestem tego pewien. Rzuć na percepcję. Ja również bym chciała. Rzuć na percepcję. 23. L naturalna 1. Tak, ktoś idzie sobie. Je coś. To tak dotykam Nel w ramię Trochę dalej jest. i mówię cicho, poczekajmy chwilę. I udaję sobie po prostu, opieram się i przeglądam swój notatnik. Kojarzysz go. No, Ty. Kojarzysz go, kurde, tylko skąd? jaka to jest postać? Czy on jest niski, czy wysoki? Średniego wzrostu. Ciemniejsze włosy, takie jakby dredy trochę. Ty, to ten gościu od tuneli. Ten co magią tam. Podbiegam do niego. O, Hej, o, cześć. dawno się nie widzieliśmy, co? No, Słuchaj, znasz się na tunelach, prawda? znaczy na tunelach robię tunele. Czysto teoretycznie, szybka sprawa. Tom i Weftom, mógłbyś wrzucić nas do tego namiotu z bronią? Niepostrzeżenie. Kurwa, niepostrzeżenie to będzie ciężej. Musiałbyś, nie wiem, czarodzieja ciemności ogarnąć do czegoś takiego. Hmm. Dobra, ale Jeśli chcecie się podkopać pod to, chcielibyśmy się tam dostać. ale jak? Na przykład podkopać. Ale tutaj są wyłożone drogi kamieniem. Tu ktokolwiek, każdy zauważy. No nie wiem. Kurwa, kiedyś mi pomogliście, to może mogę spróbować, ale tutaj na dole są deski, to nie wiem, co zrobicie. Będziecie musieli od spodu chyba. Są jeszcze deski. No, w tym sklepie. Nie można ich podważyć od dołu po prostu do No, góry. można, ale są przybite. Nie Aha. wiem. Zrobię wam tunel i idę, okej? Jak to będzie szeroki? Kurwa, muszę go zasypać potem, no dobra. Dobra, szybka akcja, bo na cyrk trzeba pójść. No dobra, stańcie na czatach. Dobra, no to ja obieram i 2 uliczki. Staram Kurwa. się widzieć. Mógłbym żyć prosto, na przykład, nie wiem, zbierać grzyby, a nie zajmować się takimi rzeczami. Widzicie, jak ziemia się zaczyna rozstępywać. Te kamienie, ta droga zaczyna wręcz bulgotać, rozsuwać się. Zaczyna tworzyć się wąski tunel zmierzający pod ten sklepik. Co, ktoś idzie? No to Rozglądam się. ja też się rozglądam. No, wydaje się, że... A, i tak muszę zejść na dół. Dobra, to musimy zejść wszyscy do tunelu. Prowadź. Tylko zrobiłem wąski. To jeden za drugim. Idziemy, Gęsiek. A ty, Lloyd? Patrz na czatach, Lloyd. Ja zostaję na czatach i pilnuję. Nie ma żadnego zaklęcia, które by mi pomogło teraz, ale staram się wytężyć w ciemnościach mój wzrok.
Ej, słuchajcie, jestem człowiekiem, więc jak możecie iść przodem, to będzie mi miło, bo chuja widzę tutaj. Jak nas nie zasypiesz, to z przyjemnością pomogę. W ogóle ziemniak jestem. Ziemniak. No to jak się witamy, to ja Ruwen. Jestem Nel. Okej, Ruwan i Nel. A z czemu chcecie kradniecie to wszystko? Nie wszystko, powiedzmy. Ta kobieta jest strasznym skurwysynem. Powiedzmy, że odpłacamy się pięknym za nadobne. Okej. Ale tylko jednorazowo wam pomagam. I tak dziękujemy. Chyba, że Wystarczy. będziecie potrzebowali wynająć czarodzieja ziemi, to ja jestem otwarty na propozycję. Zapamiętamy. A tunel jest coraz głębszy. Teraz, jakby to powiedzieć, ścieżka, którą on stworzył, to są z 3 metry długości. A tunel jest gdzieś wysoki na 2 metry i szeroki na 1,5 metra. No, jesteśmy pod. No to ja chcę spróbować wybić deskę. Swoją siekierą, tą górą po prostu walić jak z młotem. Mhm. Dobrze, uderzasz. 1, 2, 3. Deska wypada. No to jeszcze kolejne 2, żeby dało się przejść. Wystarczy jeszcze 1. No to jeszcze jedna. Mhm. No to też tak robisz. Wybiliście to. Okej, wchodzę do środka. To No widzę. to musisz się złapać deski, Mhm. oprzeć o ścianę i się podciągnąć. No to tak robię. No to Jestem tak robię. silny chłop. Mamy memka z Ruwenem od teraz, no to tak robię. Ty tak sobie zawsze mi odpowiadasz na to wszystko. No dobrze. Ja również tam wchodzę. No to widzicie te przeróżne rzeczy. Są pochowane, czy są na wystawie po prostu? Są niektóre rzeczy bardziej schowane, niektóre mniej. To, co się dało, to się dało, ale no wiadomo, halabardy i podobne, no to nie bardzo. Czy jest nożyk i miecz jakiś? Jest nóż zwyczajny, myśliwski, krótki miecz, długi miecz, halabard. Biorę krótki miecz i nóż myśliwski i podaję Nel. Nie możemy zrobić, żeby wskazywało, że przyszliśmy po jedną rzecz, bo wtedy będzie wiadome, że to my. Tak, to tak. Rozglądam się za łukiem. Nie ma niestety. A strzały? Też nie? Strzały akurat są, jest kusza. To kusza mnie nie interesuje. Szukam najbardziej tarczy. Czy jest jakaś tarcza wywieszona, tak jak mówiłeś, że ona wywieszała te najładniejsze rzeczy na samym początku? Mhm. Jakiej tarczy potrzebowałbyś? Aspis, no najlepiej, chyba że jest średnia tarcza ładna. Jest jak najbardziej. Średnią metalową to ty już masz. Mhm. Jest jeszcze tarcza wieża. Ale ona będzie, domyślam się, za duża, żeby przenieść ją przez tunel. Oj tak, zdecydowanie. W takim bądź razie nawet nie rozmyślam o niej, po prostu od razu kieruję wzrok na Aspis. Czy on jest dokończony, czy on jest dobry, czy ma to wygładzenie, w sensie materiał w środku. On jest chropowato pocięty. To nie jest robota najlepszego kobala. Ale nada się. No to biorę ją. Ja chciałabym się jeszcze rozejrzeć. Nie pamiętam, jak się to nazywało, ale to jest taki... Strzał jeszcze nie ma, ale są bełty. Ale chciałabym się dodatkowo rozejrzeć, bo nie pamiętam, jak to się nazywało, ale to jest taki pas jakby, który można sobie zapiąć czy to wokół nogi, czy wokół ręki, żeby właśnie móc schować tam nóż albo coś takiego. A, chodzi ci taki o małą pochwę jakby na nóż. Tak. Za czymś takim się rozglądam. To jest coś takiego. W sensie taka... są na miecze, ale też na nóż taki myśliwski bardziej też, tak. To właśnie się za czymś takim na nóż myśliwski rozglądam. Skórzany, brązowy. Okej, biorę. No w sumie nie wiesz jaki kolor. Dobra. Czyli ja mam ten Aspis. Tą swoją średnią tarczę mogę też nieść, czy będzie już mi za ciężko? Będzie ci bardzo ciężko wyjść z tym wszystkim. Mhm. Dobra. Jakoś damy radę, wrzucimy do dołu. Ziemniak, bierz tą tarczę, wyrzucimy ją po Lloyd, drodze. ktoś idzie. 2 strażników. Strażników Mhm. telepatycznie do Ruwena
zużyłam swoje resztki energii, żeby do Ruwena straż idzie, bądźcie cicho. Przecież jest dziura w środku. Odprowadź ich, powiedz, że nie wiem, ktoś cię zaatakował w jakiejś uliczce i pobiegnij za nimi. Zobaczą dziurę, jak tu podejdą. Lloyd, wiem, że to niezgodne z twoją religią, żeby kłamać, ale błagam cię, powiedz coś. Zróbcie, żeby to było warte tego wszystkiego. I idę do tych strażników. Biegnij, jakbyś był Ruwen, podsuń mi jakąś gadkę. Ruwen, podsuń mi jakąś gadkę. Krzycz, że Popuszko cię napadł w lewej uliczce, zaraz przy płaczącej wierzbie. Pijany. Podchodzę do nich. Panie strażnicy, jakiś gość, Popuszko, mnie zaczepia przy płaczącej wierzbie. Aha. Popuszka tu każdego zaczepia, nic nowego. Mogę mu tak oddać? Tak zgodnie z prawem? My w tym czasie chcemy Oddać? wychodzić. W sensie, co oddać? Że... No, Łomot zaczepkę puścić? odpowiedzieć. No. Ta, panie, lej go ile trzeba. Spytaj, czy ci pomogą. Proszę państwa, mogą państwo ten... Nie. Kapłan bije i jeszcze strażników chce, żebyśmy pomogli. Powiedz, Właściwie to nie myślałem o biciu takim bezpośrednim, tylko Co, on takim na uczennicę intelekty. poglądał? Co? Uczennicę poglądał znowu? Właściwie to tak. Co za typ. Dobra, rzuć na kłamstwo. Ja po prostu chcę jej zagadać po prostu jak najdłużej. Wiem. Okej. Wiem, że chcesz. Ja w tym Okej, czasie okej. zabieram ten krótki miecz, zabieram ten nóż myśliwski i tą pochwę na to. Ty, ale ten drugi strażnik się odzywa. Ty, ale Popuszko szedł w tamtą stronę na cyrk. No, faktycznie. Kapłan, a ty tam tego wina mszalnego to nic za dużo nie popiłeś? Że ci się w oczach boli. Na pewno nazywał się Popuszko. To parę dni temu był tutaj jakaś akcja. Ty cię Co? kojarzę. Tak, on z takim orkiem był, nie? No, takim czarnym elfem, jakąś laską. Ty, a ty nie potrzebujesz czasem na wytrzeźwienie trafić, kapłan? Wytrzeźwienie? Nie, No, absolutnie. odprowadzimy cię. Gdzie mnie odprowadzicie? Halo, co? Wielrata! Gdzie mnie zabieracie? Nie, chodź, przejdziesz się. Trochę posiedzisz, pośpiewasz z chłopakami w celi. Którą stronę chcą mnie zabrać? Na północ, ale niestety w stronę też namiotu. No dobrze, tylko wezmę swoje rzeczy, które zostawiłem w tamtym miejscu, dobrze? Żeby nikt nie zabrał. Jakie Wskazuję w rzeczy? przeciwną stronę. Jakie rzeczy tam masz, kapłan? Ty, Gdzie się- najebany jest kompletnie jak szpadel. Rzuć na oszustwo. Kolejny raz. Wy już tam powoli w tych tunelach, powoli wychodzicie, on zasypuje ten tunel, żeby nie było widać. Dało się zakryć te deski czymś? Tak, ale tylko w miarę. To w miarę 9. to robimy. 9. No tak średnio kupują twoją gadkę. Ale reszta już wychodzi z tymi rzeczami. I teraz poproszę waszą dwójkę o rzut na zręczność. Ukrywanie się. To by było. Czyli skradanie się. Skradanie się. Myli mi się czasem zwa. a nie mogę po prostu... Poczekaj, Ruben. Ja muszę za ziemniaka rzucić. Okej. 12. 12. Pierda. 20. No, tam troszeczkę Nel się potknęła przy tym wszystkim, no ale się połapaliście i pochowaliście w miarę. Widziałeś tam kątem oka, że czmychnęli. Macie tą przewagę, że jest ciemno. Ja się prostuję. To jednak była łaska Elrata, a nie upicie się
Na szczęście przemawia już przeze mnie rozsądek i światłość Boga. Aha. Idź w swoją stronę. Ty, a ty Tylko- my go nie wyrzucaliśmy ostatnio z dzielnicy, Han? Do widzenia. Pójdę do cyrku. I szybko się zmywam. Dobrze. Ziemniak się do was odzywa. No to co, to chyba na tyle, tak? A żebyś wiedział, twoja wdzięczność jest dozgonna. Jakbyście potrzebowali mnie, no jestem w Coxtown. Spieprzam z tego miasta. To miasto zaczyna być coraz bardziej skorumpowane. Widzimy się w takim razie w Coxtown. Dziękujemy ci bardzo jeszcze raz. Mhm. Jak coś nie znamy się i nigdy nie widzieliśmy. Kim ty w ogóle jesteś? Dokładnie. Podaję mu rękę na pożegnanie. On ci żółwika. No to ja też Do żółwika. żółwika. Tak się u mnie witają w moich stronach. U mnie też. No i dobra, i każdy poszedł w swoją stronę. Czy zmierzacie teraz wszyscy do cyrku? Tak. Ja chciałbym jeszcze sprawdzić, czy tawerna jest otwarta. Może pani Krysia wróciła na chwilę, cholera wie. Zamknięta. Nelot, nasze okna są wysoko, czy dałoby się wrzucić przez nie Oj, rzeczy? Są wysoko i są bardzo małe. One są pół metra na metr. Chwilę, mówiłeś, że jest podwórko ogrodzone z tyłu karczmy, tak? Czy da się na nie na przykład od boku przerzucić przez ogrodzenie rzeczy? Nigdy nie mówiłem, że jest ogrodzona. Aha, nie mówi. Okej, czyli to jest takie podwórko publiczne? Znaczy, z tyłu karczmy jest po prostu trawa. Przy tawerny jest po prostu trawa. Aha. I tam się da po prostu z ulicy wejść, z tego co rozumiem. Mhm. Dobra, biorę po prostu te rzeczy ze sobą. I tak nie mam tego, co Lloyd kupił, więc nie zobaczę. No to idziemy po prostu z Nel. Ruben taki podekscytowany, trochę trzęsie Nel. Ja chciałabym schować, chciałabym założyć tą pochwę na ten nóż myśliwski na nogę. Chciałabym schować tam nóż i chciałabym się okryć... Przepraszam, ale muszę wejść ci w zdanie. To nie jest pas na nogę, tylko wokół pasa po prostu. A, drugi wokół pasa, no dobra, niech będzie. No. Będę mieć dwa. Albo go sobie skrócę. W każdym razie owijam to i z racji tego, że mam długi płaszcz, to chciałabym się tak zapiąć mimo wszystko. No dobrze. To co? Idziemy do cyrku, tylko że Ruben chce bardzo uważać na to, czy ktoś nie będzie rączkami sobie chodził przy jego małej torbie albo dużej. W sensie na rabusi. Mhm. Tak, ja również bym chciała na to uważać. I idąc, myślę, że Nel też się bardzo cieszy z Rubenem. Też nim tam trzęsie co jakiś czas. Dobrze. Spędziliście troszeczkę drogi, jeszcze tam parę osób, niewiele. Powiem wam tak. Cyrk jest na wschodnim południu, tak troszeczkę przy rzece. Boże, jak dużo wozów. Jak dużo tego wszystkiego jest. I widzicie te światła, tam ktoś jakimiś pochodniami żongluje, jakieś w ogóle zwierzęta. Dużo jakichś umalowanych ludzi, tyle sprzedawców różności, ile zapachów w powietrzu, zapach kukurydzy i zapach jakichś słodyczy. Kurczę, jakie tutaj są atrakcje fantastyczne. Idę szukać jakiegoś stanowiska z alkoholem. Świetnie, smutasie. A co wy robicie? Bo musicie wejść na ten teren, na przedstawienie. I ja płacę. No ja też idę w takim razie tam, gdzie większość ludzi wchodzi, rozumiem, że tam. Trzy gigantyczne orki siedzą, jakby to powiedzieć, przy takiej kasie, nazwijmy to w cudzysłowie. Ty chcieć bilet? Ja chcieć bilet. Ja też chcieć bilet, ja kupić bilet. 5 złociszy bilet. Po orkiejsku mówię. Poproszę bilet. Powiedziałeś po powszechnemu. Gruch koch kach. A, górgochochaj!
Płacę 5 Cofają sztuk. cię po głowie. Klablu, Cymbero kombo, cokolwiek, nie. Kokonaka, hehehe. I płacę 5 sztuk złota. Słuchajcie, powiem wam co jest. Sprzedają coś, co się nazywa bawełnianą kukurydzą. Sprzedają kolby kukurydzy, jakieś precle, jakieś lizaki, karmelki, sok jabłkowy, wodę, mleko, kiełbasę z boczkiem i pajdą chleba. I widać jakby to być taki program godzinowy, rozpisany co się działo. No i niestety ominął was przedstawienie szkieleta. Dobrze, ale czy jest ryba? Nie ma ryby. Dobra, ja chciałabym kupić sobie kukurydzę i tą taką kukurydzę, jak oni to nazwali? Bawełnianą kukurydzę? Bawełnianą kukurydzę, tak. To ja też chcę kupić bawełnianą To chciałam kukurydzę. te dwie rzeczy. Bawełniana kukurydza kosztuje 2 sztuki złota, kolba kukurydzy złotówę. To ja chcę tylko kolbę kukurydzy za złotówę. Nel? Ja chcę obie te rzeczy. Dobrze, no to 3 sztuki złota płacisz tam. Mi starczy. Ja już się najadłem strachu wystarczająco dzisiaj, Nel. A ja ten strach zajadam. I tak przytycie mi nie grozi. To prawda. Niech żyje bycie elfem. Niech żyje bycie elfem. Czy moje poszukiwania odnoszą jakiś sukces? Tak, znajdujesz jabole jakieś. Jabole? Tak, 3 sztuki za butelę. Kupuję. Okej. Takie wino jabłkowe. Nie pachnie najlepiej. No to idealnie. Widzicie Krystynę umalowaną, odpicowaną. No, czarusiu. No pani Krystyno, przecież to inna kobieta. Po przedstawieniu się łapiemy i tańczymy. No, nic innego od pani nie oczekiwałem. Ty. A wy co nie ubrani w ogóle ładniej? Gdzie się przeczesali chociaż? Oj, wie pani, cały dzień w pośpiechu, ja jeszcze nauka. Musieliśmy Radkowi pomóc przy straganie, bo chciał zobaczyć przyjazd tego syna Sarelama, czy jego tam syna. No, zabiegani byliśmy. Cały dzień. A. No. Ale tak nie przystoi, czarusiu. No wiem, z tymi wszystkimi tobą. Nawet Nel się nie umaluje, nic. Nie mam za bardzo czym, muszę przyznać. U Mirandy kupisz dużo takich rzeczy. Dobrze wiedzieć, dziękuję. W takim razie zajrzę do niej. Pani Krysiu, jakie jest teraz przedstawienie i gdzie się ono odbywa? No jak to w tym największym namiocie? Zobaczcie, jaki on jest ogromny. Tak patrzę do góry. Namioty są w ogóle biało-błękitne z takimi pasami. Ten namiot spokojnie jest w stanie pomieścić 400 osób. Więc możecie sobie wyobrazić, jak duży jest i widać, że w środku... Znaczy, nie widzicie jeszcze środka, ale tak wam powiem na zapas, że trybuny są jakby dookoła i na samym środku się rzeczy dzieją. Poza kwestią północy, gdzie z północy zawsze wchodzą nowe osoby. I jest przeogromny. Jak mała góra. No. Co, idziecie? No po to tu przyszliśmy, pani Krysiu. Oczywiście, że chcemy zobaczyć przedstawienie. Pewnie, że chcemy. To idziemy. I ja dalej uważam na złodziejaszków. Staram się nie obijać o nikogo, jeśli się da. No dobrze, zatem wchodzicie do środka.
Bo Czy ja każdy jestem z kupił nimi? to, co chciał? No tak z boku trochę. Ale widzisz, że oni zaczynają zbliżać się do wejścia. To i podchodzę do nich. Tak wołam ręką Lloyda. Teraz mają być elfy na lotniach. To sobie zobaczycie. Och, ale tęsknię za lotniami. Dałabym wszystko, żeby znowu polatać. Będzie ciekawie zobaczyć to. Lloydzie, podziel się, nie bądź taki samolub. Samolub ja? No co ty? No, nigdy cię o to nie oskarżałem. Też trochę, Właśnie przed chwilą mnie oskarżyłeś, jestem prawie pewien. też trochę bawełnianej kukurydzy, Lloydzie. Nie, dzięki, nie jestem głodny. Proszę, napijcie się, jeśli chcecie. To piję Ale sobie miło, 2 że łyczki zaproponowałaś, dzięki. Ja też sobie wezmę łyczki. i podaję Nel moją kukurydzę. Jeśli chcesz kawałek, też proponuję. Bardzo soczysta i słodziutka. Bardzo dobra. Nie krępuj się, Lloydzie, sami swoi. Żołądek mi skręca z tego stresu. A może pani Krysiu by chciała trochę bawełnianej kukurydzy? Lloyd, nie stresuj się, sprzedasz nas swoim zachowaniem. Ja tak Lloyda trochę pod ramię biorę, przyciągam go. Lloydzie, o czym się stresujesz? Sprzedawaliśmy, no wiem, dużo ludzi, nowych znajomości, ale co, ludzi poznać cię stresuje. Patrz, jaki Radek był szczęśliwy, jak mu pomogliśmy. I tak klepę go w ramię. Ruben dobrze mówi. No i tak przesuwa sobie ręką po twarzy. Lloyd, powtórz za mną. Niamolk. Wszystko już w porządku. Ja chyba muszę wyjść na chwilę z namiotu. I wybiegam. Wymiotujesz. Ale wy wchodzicie już. No, to są... Sprawdźcie sobie na swoich biletach, jaki macie numer. Sprawdzam? Sprawdzam. 478, 479 i 480 w przypadku Lloyda. Jesteście dosyć daleko od sceny, gdzieś tak powiedziałbym w środku, otoczeni różnymi ludźmi, najróżniejszymi. Nikogo za bardzo nie kojarzycie, strasznie dużo osób z otoczenia. Okej. No to kierujemy się na miejsca i jak usiądziemy, to Ruwen swoją dużą torbę kładzie sobie pod nogami, a swoją małe trzyma na kolanach. Nel tak samo. Ma to samo, więc Jak Lloyd wróci, to też siada na swoim miejscu i swoją małą torbę kładzie na kolanach, a dużą zostawił w tawernie. No, ja tak samo jak Lloyd właściwie. Światła przygasły. Wszelkie lampy, pochodnie zostają przede wszystkim koło sceny. Widzicie, jak światło zostaje skierowane na wielkie, wysokie belki, będące na wysokości nawet i 15 metrów. Widzicie tam, że była zrzucona tak naprawdę drabina i widzicie dwie osoby mające coś w kształcie liścia, ale z takim trójkątem. Jakieś dziwne urządzenie. Nel to rozpoznaje. Nel się bardzo szeroko uśmiecha, jak to widzi, patrzy z zaciekawieniem, co będzie dalej. Ruwen natomiast jest przerażony praktycznie do szpiku kości, myśląc o tym, na jakiej wysokości stoją te elfy i co zamierzają zrobić. To normalne? Zależy gdzie, ale u nas akurat w domu to było normalne. Kakanie z wielkich wysokości? Latanie, Ruwenie, latanie. Może kiedyś będziesz miał okazję spróbować. Ila masz na myśli jak ptak? I widzisz dosłownie, jak jedna z tych osób przelatuje ci nad głową. Z dużą prędkością. Aż nie zauważyłeś, kiedy skoczyli. Ale Nel cały czas miała oczy na nich.
Widzisz, że wykonują pewną choreografię, lecąc po prostu nad całą publicznością, nad górnym sektorem, potem nad środkowym i dolnym. Wzbijają się z powrotem w górę, robiąc aż fikołka w powietrzu. Wszyscy mają po prostu, zapierają zapiera im dech w piersi, tak jak mi. I wszyscy klaszczą. Nel również klaszcze. Ruben oczywiście też. Wzlatują na podest, na którym byli. Ogólnie Ruben, jeżeli zerka na Nel, to może zauważyć, że cały czas się uśmiecha podczas tego i jest ewidentnie rozmarzona. Wydaje ci się, że zatęskniła za domem przez to. Myślę, że Ruben niestety jest zbyt przejęty tym, co się dzieje przed nim i jest jak takie dziecko, które nie może oderwać swoich oczu od czegoś niesamowitego. Też jest cały w motylkach, że tak powiem, uśmiecha się i marzy o tym, żeby może kiedyś móc spróbować. Widzicie, że po tym jak polatali trochę, są na jednym podejście razem. Oboje łapią tą samą lotnię. Wszystkie światła są centralnie w nich. Nie ma innych. Podnoszą ręce do góry i zeskakują razem na jednej lotni, lecąc. Lekko się zawahali przy zeskoczeniu, ale polecieli. I przelatują się delikatnie, niczym puszczony latawiec na wietrze. Zlatują na sam środek areny i cały tłum wiwatuje na to. Nel wstaje, zaczynając klaskać. Tak, Ruben też i woo! Woo! Nel po prostu wstaje i zaczyna klaskać. Tak, czekaj, to może z daleka to zrobię. No i dobrze, i ich występ się kończy, wychodzą. Wychodzi mężczyzna, który dziękuje tłumowi bardzo i zapowiada następną grupę występującą. Dziękuję Państwu bardzo. Następnymi będą nasi krasnoludcy siłacze. Z dalekich zimowych stron. Przywitajmy gromkimi brawami Taurosa i Ugubuga. Nel patrzy na to wszystko z zaciekawieniem. Klaszcze. Chodzą dwa krasnoludy. Biorą taką dużą kamienną płytę. Trzymają ją nad głową. Wiecie, że na pewno musi być niesamowicie ciężka. Rzucają ją na tą arenę. Także aż się troszeczkę ziemia zatrzęsła. Napinają się w takich pozycjach, by prezentować swoje muskuły. Po czym wnoszą kowadło. Jedną ręką, trzymając nad głową, co jest nie lada wyczynem. Nawet wśród tych, którzy są bohaterami. Niesamowite. Że im się kości nie łamią. Na i lata. Oni je muszą mieć zrobione z kamienia. Po czym jeden trzymający kowadło obiema dłońmi trzyma to tak dosyć nad sobą. Wiadomo, są niscy.
Ale ten drugi bierze tą kamienną płytę i stawia na to kowadło. I on cały czas trzyma to. Sar Elamie. Ej, Nel, a może tak naprawdę to kowadło jest z drewna? Myślisz? Nie wygląda. Ale no, aż nie chce się wierzyć. Tłum jest lekko zmieszany, ale i tak klaszczą, dają owacje cały czas. Po czym nagle widzicie, jak duża bestia wchodzi na arenę. Ma ogromne, szare uszy, ma szarą skórę i wielkie kły. Przypomina mamuty, które widzieliście, jak byliście ostatnio u krasnoludów. Wydaje z siebie dźwięk. Patrzą na niego i głaszczą go, stoją po jego obu stronach. Rozbiegają się troszeczkę. Jeden idzie naprzód, drugi idzie na tył. Widzicie, jak te małe krasnoludy biorą tą bestię. Ona tak spokojnie ma 3 metry, 3,5 wysokości nawet. Jest wielka, jest szeroka naprawdę, na co najmniej 5 metrów. Jeden wsadza ręce pod jego takie jakby masywne kopyto, czy coś takiego. Bo ni palców, ni stóp on nie ma. Jak takie wielkie, kamienne bele wręcz zamiast nóg. Podsadzają się, zaczynają go powoli podnosić, Niemożliwe. a on, to zwierzę tak triumfalnie wydaje z siebie taki dźwięk majestatyczny. Wszyscy tam po prostu klaszczą, wszyscy są w szoku. Jak piękne to jest. Jaki to jest majestatyczny pokaz siły. Nel również poklaskuje, słucha Ruvena. Aż nie chce się wierzyć. To kowadło chyba jednak nie było z drewna. O, myślę, że to coś też nie jest z drewna. Oj nie, przypomina trochę mamuta, tylko nie ma włosów. Mamuta? To zwierzę, co widzieliśmy u krasnoludów. A, no tak. Po wielkich owacjach opuszczają scenę. Wychodzi wołdarz i mówi: Państwo krasnoludowie, pomimo iż z lodowych krain ogrzali, mam nadzieję, państwa krew. Natomiast teraz faktycznie ją zmrozimy. Dosłownie i w przenośni. Przedstawiam państwu rodzeństwo mrożące, ale nie krew w żyłach. Przed państwem roztopni. Duet z elfickiego miasta Syris Wynny. Zapraszam Delwyna i Laurę. Znasz to miejsce, Nel, tak zareagowałaś dziwnie. Oczywiście, że je znam. To może twoi znajomi? Piękne miejsce. Nie miałam niestety wielu znajomych stamtąd, ale byłam tam wielokrotnie. Wychodzą 2 elfy. 2 elfów. Z właściwie kubłami. Metalowe kubły wypełnione wodą. Kłaniają się publiczności. Wiele osób jest zaciekawionych. Mają takie... Przed chwilą mieliśmy słonia. Jakieś płyty. Teraz 2 elfy z kubłami. Zaczynacie widzieć, jakby woda w kuble się ruszała. Zaczyna się tworzyć taki wodny wąż, można powiedzieć, który wychodzi z tego.
Oboje czarują przy tym. Zaczynacie widzieć, jak nagle z jednego kubła cała woda przelewa się do drugiego. Za pomocą gestów rękami. I znowu. Potem tworzą się takie bicze wodne, które latają praktycznie nad całą areną. Dosyć cienkie, ale nadal krążą. Jakby ktoś łańcuch puścił. I nagle, w pewnym momencie, ta woda zaczyna formować taki kształt liścia. Męski elf, bo tutaj jest żeński i damski, energicznym ruchem w kierunku powietrza uderza, żeby to się zamroziło i widzicie przez chwilę zatrzymany w powietrzu lodowy liść. Upada on o arenę i roztrzaskuje się. Jakież to piękne. To była magia, prawda? Tak, Czy wy Ruvenie. tak umiecie normalnie? Nie, to magia. Wow. Też bym tak chciał umieć. Widzicie, że lodowe kawałki zaczynają wracać. Tak jak mrówki miałyby wracać do mrowiska. Znowu zaczyna się robić woda. Woda zaczyna się kształtować, rozciągać. Jest zawieszona w powietrzu, jakby formuje jakiś taki kształt. Skrzydło, odnóża, dziób. Zaczyna coś przypominać. Ten mężczyzna zaczyna to powoli zamrażać. Powoli ten proces się robi. Kiedy nagle widzicie, jak oszrania się całe i pojawia się już powoli schodząc na ziemię posąg Gryfa zrobiony z lodu. Gryfa widzieliście i znacie. I tutaj są wielkie owacje od tłumu, bo bardzo jednak pasuje do miejsca. Nel również wstaje i daje owację. Niekoniecznie ze względu na Gryfa, ale po prostu, ponieważ bardzo jej się to wszystko podobało. Ruven również wstaje i może nie dlatego, że kocha gryfy klaszcze, ale dlatego, że ten sposób sztuki naprawdę podziwia te umiejętności. Zrobią na nim naprawdę wielkie wrażenie, że ktoś tak może potrafić. Nel szepcze do Ruvena. Właśnie w mieście, z którego są, jest pełno sztuki. Głównie co prawda poezji, ale taka też się zdarzała. Niesamowite. Wy naprawdę macie potężny umysł do takich artystycznych rzeczy. Widzicie, jako ostatni gest, ostatnie co robią, zaczynają tworzyć lodowe schody, tak żeby być nad publicznością. Kłaniają się. Nel jeszcze raz klaszcze. Ruven również, ale tak trochę szybciej jeszcze nawet. No i zabierają ze sobą wodę, wiaterka. Wychodzi wołdarz. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że się bardzo podoba, że wzbudza to w Państwu wiele emocji. Teraz zobaczymy coś, co nie jest prawdziwe. Coś, co jest tylko wytworem magii. Prawdziwą również sztukę. Pewien występ. Poproszę o chwilę cierpliwości i potem pojawi się scena. Odchodzi i światła gasną ogólnie wokół sceny. Ciekawe, co tym razem będzie. Było już latanie, była już magia i sztuka i podnoszenie wielkich, ciężkich rzeczy, więc nie wiem, czym jeszcze nas mogą zaskoczyć. To twój pierwszy raz w cyrku, Ruven?
Daj spokój, u nas nie było takich rzeczy. No tak, ciągle zapominam, że jesteś z tak dalekich stron. Do nas by nawet nie chcieli przypłynąć, za mało widowni. Po chwili trochę osób sobie podjadło. Wiadomo, wszyscy wokół was się zajadają, są podekscytowani. No piękne wyjście i no opłacało się te 5 sztuk złota chyba wydać. Gaśnie wszystko wokół was. Zapala się tylko jedna lampa koło sceny. Na ogół jest ich więcej, nawet i 10. Widzicie drzewo. I mężczyzna uwiązanego do niego. Słyszycie głos, który roznosi się w całym cyrku. Na początku materia zaczęła się formować. Twarda i pewna. Nazwali ją Ziemią. Chodzi wokół ogólnie tego. Widzicie, że ma na sobie czerwony płaszcz, taki trochę na skos. Ma białą maskę. I czerwoną czapkę, taką z pomponem wręcz. To na niej pierwsze kroki będą próbować stawiać nowonarodzeni. Jak i w końcu wędrowcy zaczną szukać swoich dróg i udeptywać ścieżki dla innych. Z nadzieją na to, że kiedyś kawałek będzie na ich własność. W końcu to oni służą jako materiał, dla niej wchłaniając ich i konsumując, jak dawniej oni jej plony. Ale na nią spadła pierwsza kropla wody. Z oczu, uszu, twarzy mężczyzny wyrastają gałęzie, a z ust wyrasta pień, zamieniając w tym czasie kolor i teksturę jego ciała na ciemną i pokrytą korą w barwie ciemnego brązu i szarości. Nel patrzy, ale tym razem jest zaniepokojona. Ruben też tak tu delikatnie widać, że podskoczył. Nel, to się da odczarować, prawda? Nie jestem pewna, Ruvenie. Jak to nie jesteś pewna? No, zobaczymy, może to część przedstawienia, ale Obok widzicie wielki taki bąbel wody, w którym jest kobieta, która porusza się i uderza w taką barierę, której nie może jakoś się przedostać z niej. By ta historia musiała rozbrzmieć, powstało powietrze. Inaczej nikt nie poznałby echa ludzkich historii. Nie wzruszyłby się ich pieśnią ni śmiechem. Jest kobieta, która... Jeszcze jedna śpiewa. Taką wysoki ton. Nieokiełznany. Na końcu usłyszymy szepty szaleństwa, które zawodzenie wiatru nam przyniesie i kłamstwa od tych, od których nigdy byśmy się tego nie spodziewali. Przejechał po jej gardle, a z jej gardła widzicie uchodzące takie powietrze, jakby się mroziło w kontakcie z obecnym. Wraca do bąbla. Woda była nieśmiała i skryta w stosunku do powietrza. Chciała zawsze być legendą. Nie chciała mieć formy innej niż ktoś by sobie tego zażyczył. Zapełniła nasze organizmy i uzależniła nas od siebie,
choć bardzo tego nie chciała. Dała nam razem z siostrą pokarm. Słuchała i pojawiała się jako dobry znak. Gdzie jej źródło, tam dobrobyt. Bardzo się przypatruje tej kobiecie, po której gardle przejechał. Czy jest tam jakaś krew, cokolwiek z tego, czy samo to powietrze? Samo to powietrze i takie światło. Ale nadmiar jej pozbawi was tego, co inne dają. Jej rozpacz zaleje tysiące i odbierze, co mieli, przepraszając i szlochając sprowadzi kolejną falę, by zabrać ostatni dech. Bąbelek wodny unosi się wyżej, a postać wije się i uderza w ścianki małymi pięściami, bo to była młoda dziewczynka. Wydaje się zapłakana pomimo tego, iż ciężko to dostrzec w wodzie. Widzicie ogólnie ruch pośród osób z tawerny, czyli Krystyny, Wiktora i Herolda. Jej oczy pozostają otwarte, z wyrazem twarzy, jakby chciała powiedzieć dlaczego? Ruwen, chyba coś jest nie tak. Spójrz na innych z tawerny, Nel. Nie podoba mi się to. To nie jest dobry rodzaj magii. Co teraz? Powinniśmy... Nel się lekko unosi na swoim krześle, tak jakby chciała wstać i była gotowa do ruchu. Widzicie, jakby dużo przy publiczności była nieświadoma tego, co się dzieje. Gdy już miało co trawić i inne żywioły zdecydowały przyjąć się za swojego brata, zagościł on w domach i ochronił życie przed wodą i powietrzem, tym samym trawiąc zawsze ziemię. Jedno złe słowo i obracał się przeciwko nim. Widzicie mężczyznę, na którego pada światło. Mężczyzna ten krzyczy: przestań! Jesteś szalony! Aaaa! I zaczyna się palić. Jeden z nich chciał być od pierwszego błysku ponad nimi, to też żył nad nimi. Jak upadł, to nigdy sobie nie wybaczył, ale wy wiecie, przecież chcecie oświecenia. I widzicie nagły rozbłysk światła lecący wprost na całą widownię. Zanim jesteście w stanie zareagować, widzicie, jak ciemne, błoniaste skrzydło ochrania połowę publiczności. Jest naprawdę ogromne. Widzicie ogólnie, jak Wiktor wypuszcza zaklęcie centralnie w stronę tego mężczyzny, a on tylko mówi, właściwie krzyczy: Chwalmy ten dzień w imię Rafrana! I w momencie, kiedy coś uderzyło w miejsce, jakieś zaklęcie, została sama kałuża krwi. Wszyscy panikują, rozbiegają się. To skrzydło absolutnie zniknęło od razu po użyciu, jakby dostało poparzenia wręcz. Po tym, jak skrzydło się obniżyło, widzicie, że wiele osób w pierwszych rzędach nie żyje. Zostali spaleni żywcem do takiego stopnia, że zrobili się węglami wręcz. I wiele osób jest rannych. Wszyscy wybiegają w tłumie, po prostu panikują. Zaczynają na was wpadać. Jest kompletny chaos. Ruwen, musimy wyjść! Na ile lata? Dobrze, chodź za mną, Nel! I łapę ją po prostu za rękę. I próbuję się przeciskać też przez ludzi. Ja też się próbuję przeciskać. Staram się trzymać Ruwena, ale domyślam się, że przez tych ludzi jest ciężko. Zaczynają wpadać na Nel. Do takiego momentu, że grupa przewraca ciebie.
Nel! I od razu jak to widzę, to po prostu w oka mgnieniu zdejmuję swoją tarczę i chcę wścisnąć się tak na Nel, żeby zrobić takie miejsce, żeby jej nikt nie zdeptał. I kiedy już będę nad nią, to po prostu łapię ją za rękę i tak podnoszę, wyrzucam do góry. Nie masz ze sobą żadnego uzbrojenia. To próbuję się przyciskać przez ludzi, po prostu robiąc sobie tarczę z rąk, z moich rąk. Mhm. Ja też się próbuję podnieść, próbuję się złapać Ruvena, czy nawet tych krzeseł, które były, żeby po prostu wstać. Jasne. Z ogromnym trudem wychodzicie. Krystyna jeszcze wpada na was, widzi was. Pomaga troszeczkę Ruvenowi. Chodźcie, musimy stąd iść. Dobrze, panie Krysiu, tylko gdzie? Na zewnątrz, Ruven! Dobrze. Wychodzicie. Domyślam się, że Krystyna prowadzi nas mniej więcej w stronę tawerny. Mhm. Jesteście z Lloydem, który tam próbuje opatrzeć czyjeś rany. Wracajcie do tawerny. Porozmawiamy o tym wszystkim trochę później. Teraz idźcie się opatrzeć, odpocznijcie. Porozmawiamy o tym jutro. To jest ponad wasze siły, więc się tym nie interesujcie. No dobrze, pani Krystyno, ale z panią wszystko będzie w porządku? Co pani ma robić? Tak, ze mną będzie wszystko w porządku. Ruven, dam sobie radę. Tak. Chodźmy, Ruven. Ma pani rację. Przepraszam, po prostu to wszystko na wiatry i lata. Później będziesz biadolić. Ma pani rację. Po prostu potrzęsam głową i idę do tawerny. Biegnę wręcz, myślę raczej. Ja też biegnę do tawerny na tyle, na ile mogę. Nie wiem, na ile mnie stratowali, więc... Trochę cię poobijali mocno, no, ktoś cię podeptał. Ruven na pewno pomaga, Nel. Po dłuższej drodze, bo jak pamiętacie, no jednak cyrk był oddalony troszeczkę od Talongardu. Tu chodzicie do tawerny. Jesteście w tawernie. Jesteście tylko z Krystyną. Ewidentnie i Harold i Wiktor poszli coś załatwić. To ciężka sytuacja. Ale pójdźcie spać. Nel uderza pięścią w stół. Jutro to będzie żałoba narodowa. Krystyno, z całym szacunkiem, jak mamy iść spać w takich okolicznościach? To, pani Krysiu, no to jest... Elfie dzieci, musicie się nauczyć, że niektóre rzeczy są poza waszym zasięgiem. Wspominał... Nie jesteście tak silni. Ruven zdecydowanie smutnieje na te słowa, tak spuszcza głowę. Nel za to jest wściekła. Ten mężczyzna wspomniał o Rafranie. Wspomniał, to fakt. Ale to nie powinno być waszym zmartwieniem. Zajmijcie się czymś, co jest waszego kalibru. Jeżeli nie chcecie skończyć jako nagrobki. Nel, z całym szacunkiem, ale myślę, że pani Krystyna ma rację. I tak Ruven podnosi trochę głowę i wskazuje, jakby machając głową w stronę sypialni. Jutro na pewno i Kościół Elrata, i całe Imperium Gryfa, i okoliczne miasta wyznaczą nagrodę za tego misteria głowę. Jeżeli faktycznie ma coś wspólnego z Rafranem, to jest poza ich zasięgiem. Nie znasz tego, jak potężnych kapłanów i paladynów potrafią mieć na swoich usługach. Oby się pani nie myliła. Bądźcie czujni. Będzie teraz bardzo nerwowo w stolicy i większych miastach. Jeden będzie podejrzewać drugiego. No to już zakrywać twarzy na pewno nie będzie można. Dobrze, Ale to
To jest daleko poza waszym zasięgiem. Jeżeli to był użytkownik 4 magii naraz, przepraszam, 5. To nie jest wasze zmartwienie. Odpocznijcie. Będziecie wyjeżdżać, tak? Mieliśmy takie plany. No to zróbcie to. Co z panią, pani Krystyno? No, Przeżyłam tyle lat. Przeżyłam zaćmienie. Dam sobie radę. Pani Krystyno, to nie wątpimy, ale co dalej z panią? Pani Krystyno, czasem imponuje mi pani podejście, a czasem mnie przeraża. Macie jeszcze wiele przed sobą. Wy szczególnie. Miło to słyszeć. Zostawcie to komuś, kto widział takie rzeczy. Czy pani też widziała to skrzydło? Jakie skrzydło? Zaparzyć wam mięty? Takie anielskie? Anielskie? Smocze bardziej. To niezłe rzeczy was muszą chronić przed takimi wydarzeniami. Pozazdrościć tylko reakcji na stres. To nie jest pierwszy raz, kiedy widzę ludobójstwo. Chcecie tej mięty, czy nie? Nie, dziękujemy pani Krystyno, Dziękujemy. naprawdę. To ja sobie zaparzę. Mnie to by się coś mocniejszego przydało aktualnie. Mamy bimber. Wypuchlaliście ostatniej nocy. Znowu będziecie chlać? Nie, Staliście dzisiaj o 12:00. Myślę, że powinniśmy sobie odpuścić, prawda, Nel? Pani Krystyno, po prostu niech pani pamięta, że dużo pani zawdzięczamy i jeśli potrzebuje pani pomocy, to proszę prosić bez wahania. Dobrze. Mam trochę ludzi od pomocy. Tylko, pani Krystyno, ten obiecany taniec, musi pani go dożyć. Pani Krystyna na pewno go dożyje, już daj spokój, Ruwenie. Zobacz, Może, jak świetnie się trzyma. może po prostu martwię się na zapas, proszę wybaczyć. Spotkamy się jeszcze nie raz z panią Krystyną, no już daj spokój. Nawet jak będę na 2 laskach, to przyjdę. Że on się tak uśmiecha i delikatnie podśmiechuje. Miło mi to słyszeć. Odchodzi do kuchni. Ta kuchnia jest mała i niedaleko, no ale jest. Ruben, myślę, kieruje się powolnym, takim przygnębionym krokiem do swojej sypialni. Nel natomiast idąc do jej, jakby wchodzi do swojej sypialni, ale wyjdzie oknem na dach tawerny. Usiąść, pomyśleć, popatrzeć po mieście. Ruben pewnie też nie zaśnie, tylko będzie leżał, gapiąc się w sufit i zastanawiając się, co dalej, co się stało i co się stanie. I tak oto spędzacie ten wieczór. Zamyśleni, pełni strachu, obaw. Jeszcze wieczór temu piliście. Rozrabialiście, roztrwanialiście pieniądze za ostatnie zlecenia. A teraz? Nadchodzą trochę cięższe czasy. Może to fakt. Może trzeba wyjechać z tego miasta. Zaszyć się gdzieś, gdzie będzie spokojniej. Ale to na tyle na tą część. Zapraszamy na kolejną. Trzymajcie się. Cześć.